Dzisiaj chcę powiedzieć coś ważnego do kobiet, które pracują, ogarniają, dowożą i coraz częściej są po prostu zmęczone. Nie słabe, nie leniwe, nie gorzej zorganizowane, zmęczone. I bardzo możliwe, że nie dlatego, że robią za mało. Oczywiście, że nie, tylko dlatego, że od dłuższego czasu robią za dużo, za długo, za często bez granic. I jeszcze bardzo często bez prawdziwego doceniania. Jeżeli jesteś kobietą, która pracuje zawodowo i masz czasem takie poczucie, że cały świat się na tobie trochę opiera, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Bo może z zewnątrz wszystko wygląda dobrze. Praca jest, obowiązki są ogarnięte, ludzie jakoś funkcjonują, ty też funkcjonujesz. Tylko w środku coraz częściej czujesz, że jedziesz na oparach. I wiesz co? To nie jest fanaberia. To nie jest przesada. To nie jest wymyślanie problemów. To jest sygnał. Ja nie chcę Ci dziś powiedzieć, weź się w garść, bo bardzo często kobiety, do których ten film trafi, i tak już trzymają się w garści aż za mocno. Ja chcę powiedzieć coś innego. Może problem nie jest w Tobie. Może problem jest w tym, że od dawna jesteś w trybie ciągłej gotowości. W pracy, w domu, w relacjach, w głowie. Odpowiadasz, pamiętasz, organizujesz, łagodzisz napięcia, pomagasz, dopinasz, przewidujesz, pilnujesz, żeby nic się nie rozsypało. A potem jeszcze potrafisz mieć do siebie pretensje, że jesteś zmęczona. Tymczasem liczby pokazują jasno, że kobiety na rynku pracy naprawdę dają z siebie dużo. W jednym z badań 76% Polek deklaruje, że mocno angażuje się w swoją pracę. Czyli to nie jest grupa, której się nie chce. To jest grupa, która naprawdę pracuje, naprawdę się stara i naprawdę bierze odpowiedzialność. Ale jednocześnie tylko 48% kobiet mówi, że czuje się doceniona w miejscu pracy. Zobacz tę różnicę. Duże zaangażowanie, a dużo słabsze poczucie, że ktoś naprawdę widzi. To jest bardzo ważne. Bo kiedy dajesz z siebie dużo, a nie czujesz, że to ma wagę, sens i uznanie, to człowiek zaczyna się zużywać od środka. To samo badanie pokazało też, że w 86% kobiet jest otwartych na nową, ciekawą ofertę pracy. Ja się temu wcale nie dziwię, bo jeżeli ktoś dużo daje, a za mało dostaje w zamian, nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o szacunek, atmosferę, rozwój i normalne warunki, to wcześniej czy później zaczyna się w nim budzić pytanie: czy ja naprawdę chcę tak żyć? Dlatego ten odcinek nie jest o tym, jak robić jeszcze więcej. On jest o tym, jak nie tracić siebie po drodze. I chcę Ci dziś pokazać 5 granic, które nie robią z Ciebie egoistki. One po prostu pomagają Ci odzyskać siłę, spokój i szacunek do samej siebie. Bo czasem największą zmianą nie jest nowa motywacja. Czasem największą zmianą jest jedno zdrowe dość. Pierwsza granica. Nie musisz być stale dostępna. To, że jesteś odpowiedzialna, nie znaczy, że masz być cały czas pod ręką. To, że ktoś napisał teraz, nie znaczy, że ty musisz odpowiedzieć teraz. To, że ktoś ma chaos, nie znaczy, że ty masz natychmiast wejść i go ratować. Wiele kobiet funkcjonuje dziś w takim trybie, jakby wszystko było pilne. Telefon, mail, wiadomość, prośba, temat na szybko, coś jeszcze tylko na chwilę. I z zewnątrz to wygląda jak profesjonalizm, ale bardzo często to nie jest profesjonalizm, to jest rozproszona energia. To jest przeciążony układ nerwowy. To jest dzień przeżyty w reakcji zamiast w sprawczości. W badaniach rynku pracy kobiety częściej niż mężczyźni podkreślają, jak ważny jest dla nich work-life balance. I to nie jest żaden luksus ani fanaberia. To jest odpowiedź na realne przeciążenie i realną potrzebę oddechu. Jeżeli jesteś stale dostępna, ludzie bardzo szybko przestają traktować to jako Twoją dobrą wolę.
zaczynają to traktować jak standard. A ty płacisz za ten standard swoim skupieniem, zmęczeniem i coraz częściej irytacją. Dlatego pierwsza granica brzmi: nie muszę być dostępna cały czas, żeby być wartościowa. Druga granica: nie bierz stale więcej, niż wynika z twojej roli. To jest bardzo ważne, bo wiele kobiet ma taki odruch. Dobra, zrobię, dobra, pomogę, dobra, ogarnę, dobra, niech już będzie na mnie. Jednorazowo to bywa piękne, naprawdę. Ale jeżeli to staje się twoją codziennością, to zaczynasz robić więcej niż trzeba i często dostawać za to mniej niż powinnaś. Mniej uznania, mniej energii, mniej czasu dla siebie, a czasem nawet mniej pieniędzy niż wynikałoby z realnej skali odpowiedzialności. Kobiety coraz częściej mówią dziś wprost, że oprócz sensu pracy liczą się też uczciwe warunki, stabilność i wynagrodzenie. I bardzo dobrze, bo to znaczy, że nie chcą już być tylko dzielne i nieproblematyczne. Chcą też, żeby to, co robią, było traktowane poważnie. Dla mnie to jest zdrowy sygnał, bo odpowiedzialność bez granic bardzo łatwo zamienia się w cichy wyzysk. Nie zawsze spektakularny, czasem taki codzienny, elegancki, wręcz niewidzialny. Ty bierzesz więcej, bo jesteś ogarnięta. Ty łapiesz więcej, bo można na ciebie liczyć. Ty załatwiasz więcej, bo inni nie dowożą. A później słyszysz, że świetnie sobie radzisz. No pewnie, że sobie radzisz. Tylko pytanie brzmi, jakim kosztem? Trzecia granica. Nie noś cudzych emocji jak swoich. To jest coś, o czym mówi się za mało. Są kobiety, które nie tylko wykonują swoją pracę, one jeszcze niosą atmosferę miejsca. Wyczuwają napięcie, łagodzą konflikty, uważają, żeby nikogo nie urazić. Domyślają się, kto jest w jakim humorze. Próbują tak działać, żeby wszystkim było trochę lżej. Ja to mówię z szacunkiem, nie z krytyką, ale trzeba to nazwać uczciwie. To też jest praca. Tyle, że bardzo często niewidzialna. Można dawać dużo, także emocjonalnie, i wcale nie mieć poczucia, że to zostało zauważone. Jeżeli wracasz z pracy zmęczona, nie tylko z zadaniami, ale też ludźmi, napięciem, atmosferą, koniecznością bycia tą spokojną, rozsądną i ogarniającą, to nie jesteś przewrażliwiona. Być może po prostu od dawna robisz emocjonalnie więcej niż powinnaś. I tutaj granica brzmi tak: mogę rozumieć cudze emocje, ale nie muszę ich dźwigać. To nie jest chłód, to jest higiena głowy. Czwarta granica. Nie rozwijaj się we wszystkim. Dzisiaj kobiety słyszą z każdej strony: rozwijaj się, ucz się, bądź elastyczna, poznawaj AI, ogarniaj komunikację, buduj markę, dbaj o balans, pracuj nad sobą, miej kompetencje miękkie, twarde, jeszcze najlepiej 3 zapasowe. W pewnym momencie rozwój zaczyna być nie wsparciem, tylko kolejną presją. Tymczasem rynek pracy pokazuje dość jasno, czego ludzie naprawdę dziś chcą. Owszem, rozwój jest ważny, ale nie w oderwaniu od życia. Nie kosztem snu, nie kosztem zdrowia, nie kosztem poczucia, że znowu jesteś niewystarczająca, bo jeszcze czegoś nie umiesz. Ja bym to powiedział jeszcze prościej. Nie musisz umieć wszystkiego. Potrzebujesz umieć to, co realnie wzmacnia Twoją pozycję, Twoją pewność i Twoją wartość. Nie wszystko naraz, nie wszystko od razu. Nie wszystko dlatego, że ktoś w internecie powiedział, że powinnaś. Rozwój ma dawać siłę, nie kolejne poczucie, że znowu jesteś z tyłu. I jest jeszcze jedna ważna rzecz. Ludzie mogą przyjść do pracy dla pieniędzy, ale bardzo często zostają tam, gdzie da się normalnie żyć. A żyć się nie da wtedy, kiedy człowiek stale biegnie, stale udowadnia i stale nadrabia. Piąta granica.
Nie karm poczucia winy za to, że już nie chcesz wszystkiego dźwigać. To jest chyba najważniejsza z tych granic, bo wiele kobiet ma w sobie taki bardzo surowy wewnętrzny głos. Powinnam dać radę, powinnam być bardziej wdzięczna, powinnam lepiej się organizować, powinnam mniej narzekać, powinnam jakoś to wszystko połączyć. I czasem ten głos brzmi jak ambicja, a tak naprawdę brzmi jak zmęczenie przebrane za obowiązek. Spójrz na jeszcze jedną rzecz. W ogromnej liczbie rodzin to matki nadal biorą na siebie największą część opieki nad dziećmi i codziennej logistyki życia. Nawet kiedy oboje rodzice pracują, to znaczy, że dla wielu kobiet praca zawodowa nie jest jedynym obciążeniem. One bardzo często niosą jeszcze to wszystko, czego na zewnątrz prawie nie widać. Planowanie, pamiętanie, opieka, pilnowanie, organizacja, sprawy domowe, napięcie związane z tym, żeby wszystko się jakoś trzymało. Teraz wyobraź sobie kobietę, która ma pracę, obowiązki, dzieci albo dom, organizację codzienności, emocje innych ludzi i jeszcze do tego wszystkiego pretensje do siebie, że nie wyrabia z uśmiechem. To nie jest brak odporności. To jest po prostu za dużo. Powiem Ci też coś bardzo osobiście. Widzę to blisko u mojej narzeczonej, która jest mamą naszego kilkuletniego synka. I widzę w niej czasem taki niepokój, że kariera stanęła w miejscu, że rozwój stanął w miejscu, że świat zawodowy gdzieś biegnie dalej, a ona jakby utknęła. I powiem Ci szczerze, kiedy na nią patrzę, widzę kobietę, która wykonuje jedną z najważniejszych i najpiękniejszych prac świata. Ale widzę też coś jeszcze, że nawet jeśli robisz coś ogromnie wartościowego, możesz jednocześnie tęsknić za swoim zawodowym ruchem do przodu. I to nie jest niewdzięczność, to nie jest słabość, to jest po prostu bardzo ludzkie. To, że nie chcesz już być zawsze tą dzielną, nie znaczy, że słabniesz. Być może właśnie mądrzejesz. To, że nie chcesz dźwigać wszystkiego, nie znaczy, że odpuszczasz. Być może wreszcie zaczynasz odróżniać odpowiedzialność od samopoświęcenia. To, że stawiasz granice, nie znaczy, że jesteś trudna. To może znaczyć, że wreszcie zaczynasz siebie szanować. I wiesz co? Ja nie zachęcam cię dziś do rewolucji. Nie zachęcam cię do rzucania wszystkiego. Nie zachęcam cię do wielkich deklaracji. Ja cię zachęcam do jednego uczciwego kroku. Usiądź po tym filmie na 10 minut. Nie na godzinę, na 10 minut. I odpowiedz sobie na jedno pytanie. Gdzie dziś oddaję za dużo siebie? Nie ogólnie, konkretnie. Czy w braniu za dużo na siebie? Czy w noszeniu cudzych emocji? Czy w presji ciągłego rozwoju? Czy w poczuciu winy, że już nie mam siły wszystkiego unosić? Jedno miejsce, nie 5. Jedno. Pamiętaj, prawie każdy negatyw da się zamienić w pozytyw, tylko trzeba to zrozumieć. Jeżeli jesteś kobietą, która pracuje, ogarnia i jest zmęczona, to chcę Ci dziś zostawić nie motywacyjne hasło, tylko spokojną prawdę. Nie jesteś słaba. Bardzo możliwe, że jesteś przeciążona. A przeciążenie nie leczy się wstydem. Nie leczy się ciśnięciem siebie jeszcze bardziej. Nie leczy się porównywaniem do tych, które jakoś dają radę. Przeciążenie zaczyna się leczyć wtedy, kiedy człowiek w porę zauważy, gdzie kończy się jego odpowiedzialność, a zaczyna niszczenie samego siebie. Jeśli ten odcinek trafił w coś prawdziwego, napisz w komentarzu jedno słowo: granice. A jeśli znasz kobietę, która za dużo dźwiga i za rzadko słyszy, że nie musi wszystkiego nosić sama, wyślij jej ten film. I pamiętaj, Twoja wartość nie rośnie od tego, ile rzeczy jeszcze wytrzymasz.
Twoja wartość już jest, a teraz trzeba tylko zacząć jej bronić.